Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii. Odcinek 159. Witajcie w drugiej części pracy na farmie w Danii, odcinek 159. Mamy zmianę planów i jedziemy kosić pszenicę. Henninga nie ma, nie wiadomo gdzie jest. I muszę obsługiwać kombajn dzisiaj. Muszę uważać, bo tutaj 1 000 000 złotych mam za kierownicą. To nie jest takie proste. To nie jest farming simulator. Jak pasy Power Flow odbierają zboże. Jakie to jest dobre rozwiązanie. Jens jeździ. Przyczepą. Nie wiem czy uwierzycie, ale pokazuje mi teraz 12 ton na hektar. To jest to pole, co zaczęliśmy ostatnio kosić i od tego momentu cały czas padał deszcz. Pokażę wam, zobaczcie ile wynosi, aktualnie podaje 10,5 tony na hektar, podaje komputer, a zaraz wam pokażę miejsce 12 ton na hektar. 11 ton na hektar pokazuje teraz. 3,2 na godzinę jadę, nie szybciej. Szybciej pojedziesz, więcej zgubisz ze słoną z tyłu. Im wolniej jedziemy, wtedy sita mają więcej czasu. Jak dojeżdżacie do końca, gdzie nie opuściłem nawet tego nagarniacza, pasy połknęły wszystkie zboże. Jak dojeżdżacie do końca, to powinno się dać kilka sekund, żeby wyleciała słoma, żeby ten kolega, co będzie zbierał słomę prasą, żeby na końcu nie musiał tak tych zawijaków robić. Dajcie te 5 sekund ekstra przy każdym wyjeździe, nie zbawi was, żeby ładnie było, żeby słoma ładnie leżała. Chyba że tniecie na sieczkę, no to od razu ogień. Wiele osób musi ten nagarniacz dawać ostro, bo na przykład kosa jest tępa. Ja wiem, że takie są sytuacje, bo sam robiłem na Bizonie, na Bistuli jeździłem i są takie sytuacje, że tym nagarniaczem trzeba pchać. Wiem o tym, ale mówię o nowych kombajnach. szef teraz, możecie go zobaczyć.
zauważyć mojego szefa, to teraz na kamerze jest w ciągniku. Ale gdzie jest Henning? To jest pytanie. Dobra, powiem wam, sieje rzepak. Jens był na praktykach w Australii w latach 80. i pogadam z nim, jak mi pozwoli, to zeskanuję zdjęcia, na jakich ciągnikach jeździł w 80. latach w Australii. Na praktyce był chyba z pół roku. Był na Western Australia, czyli Perth tam. Pusty. To mam drugą Pumę na wypadek, jakby Jens nie zdążył wrócić z wyładunkiem, bo jedzie i sypie na naszą podłogę tą do suszenia. Tą, co widzieliście na filmach już nie raz. Czyli jedzie, ma 2 km do bazy, zrzuca i wraca. I musi to zdążyć, zanim ja będę miał pełny zbiornik. Ale jeszcze jedno sypanie będzie. Średnio mamy 10,4 tony z hektara tutaj. Ale był moment, że było 12. Ale miałem rozładowaną baterię. Ale wrócą te czasy. W zbiorniku już jest. Jest weekend i na polu odwiedził mnie mój brat Jarek dzisiaj znowu. Bo w weekendy jest zawsze w Kopenhadze. Będzie jeździł Pumą drugą i woził zboże do GS-u. Teraz no 11,9 tony. Dawaj, jest 12 ton. 11,8. Mamy joystick, w którym mamy przepustnicę, czyli przód i tył na hydrostacie. Bardzo czuły tu jest. Header góra-dół lub opuszczanie automatyczne. Przyciskamy raz i ono pada na zaprogramowaną wysokość. Nagarniacz góra-dół i nagarniacz wysuwamy i cofamy. Cofa się za mało. To jest mankament tego headeru. Powinno być jeszcze co najmniej 10-15 cm. Obroty nagarniacza szybciej i wolniej, hydraulicznie. Przepływ przez hydromotor. Wysuwanie ślimaka wyładowawczego, chowanie, 2 razy naciśnięcie, chowa się sam. I tu mamy sterowanie joystickiem na klawiaturze. Widzicie? Mogę sobie tutaj wybierać wszystko, ale tego nigdy nie używam, bo wolę panel dotykowy. Tu mamy główny włącznik zespołu mucącego, czyli cała mucarnia. Jak header nam się zapka, cofanie ślimaka. To jest daszek, podnoszenie, opuszczanie daszku w ślimaku, w zbiorniku. Napęd na 4 koła. Aktywacja główna. Hamulec ręczny. Zbiornik prawie pełny. A zobaczcie, przed chwilą jeden przejazd i pełny zbiornik. Auto level i obroty silnika na potencjometrze. I tutaj mam kontrolę rozrzutnika plew. Co jeszcze? Tutaj mamy światła i wszystkie inne elektryczne tematy. Tu mam poziomicę do auto levelu. No i mnóstwo aktywuję podzespołów tutaj z panelu.
dać chwilę na słomę. Akurat tu sobie spokojnie przejadę przez tą ścieżkę technologiczną, która jest tutaj strasznie. Tu jest taki stworzeń obrotowy na środku, który odpowiada za auto level headeru. Jeżeli będziecie za szybko przejeżdżać przez takie bruzdy i ścieżki technologiczne rozwalone, to on tu pęknie. Na pewno ktoś z Was też już widział na swoje oczy to. Mam 3 kamery. Tył, sita. Na sitach jest Meksyk. Matrix nawet nie dorówna temu. No i tutaj mam zaczep, jak podjeżdżam. Header zaczepić, ale tam jest też Meksyk teraz. Bo wszystko z sit wylatuje. Mogę mieć też 2. Zawsze mam tył, słomę. Bo widać z tyłu. 12,1 tony. Rekord. To był rekord. 12,2 było. Nowy rekord. 12,1. 12,1. 12,2. Było 12,3, bo nie widziałem. Będzie zaraz rekord chyba. Ale jest gęsta. Ale header staram się łapać do końca, żeby pokazał maksymalną wydajność z hektara. A to już niedługo, tylko kilka miesięcy. Cruise control się włączy. Ładnie stoi pszenica. 10 pokazuje tylko teraz. Ale 10 mieć wydajność to też super. Już mamy skoszone prawie całe pole. Ładnie sypie, cały czas leci. Finał Mistrzostw Świata. Jest zając. Jest zając poziomka. Error. Średnia nam wyjdzie 10,4 tony. Ścieżki technologiczne zajmują 6% uprawy chyba.
chyba dobrze powiedziałem, a jak nie, to mnie poprawcie. Takie wożenie gnojowicy, beczkowozem i te wszystkie szerokie opony to 6% całej uprawy. To jest, tak można powiedzieć, że nawet dużo. Trzeba kiedyś dronami pryskać wszystkie i siać nawozy. Trzeba zamknąć zbiornik. Zbiornik się zamyka. Autolevel musi wrócić do pozycji nil. Dobra, on się zaraz opuści. Zmieniam bieg na trójeczkę. Jest trójeczka.